Kabel jack jakiś czas temu zniknął z telefonów i wygląda na to, że również zniknął z mikrofonów bezprzewodowych, a przynajmniej do systemu Sony. Do tej pory, żeby użyć mikrofonów bezprzewodowych, jednak trzeba było użyć jacka. Łącząc odbiornik z aparatem, uzyskiwaliśmy solidne połączenie. I do niedawna jedynym sposobem, żeby to obejść, można było nagrywać dźwięk bezpośrednio na mikrofon. Ale DJI do swoich nowych mikrofonów wydało dodatkowe akcesorium, które pozwala połączyć bezpośrednio odbiornik z aparatem Sony, używając gorącej stopki właśnie aparatu. I to rozwiązanie jest totalnie bezkablowe. Nie dość, że łączymy się bezprzewodowo z mikrofonem, to łączymy się z aparatem również bezprzewodowo. Cześć, ja jestem Rafał Sztygowski, a te mikrofony dostałem od DJI Polska na testy. Po materiale odsyłam je, nie zostają u mnie na stałe, chociaż tutaj mały spoiler, adapter kupiłem z własnych pieniędzy. A jeśli szukacie kodu rabatowego w sklepie Fotoforma, wpisując RS5 dostaniecie 5% zniżki na większość produktów i dodatkowo trzeba pamiętać, że promocje nie kumulują się. Od razu kawa na ławę. 4 rzeczy, które mi się nie podobają w tych mikrofonach. Po pierwsze, i dla wielu może być to najważniejsze, czyli jakość dźwięku bezpośrednio właśnie z tych mikrofonów. Porównując je do innych opcji dostępnych na rynku, te mikrofony tak czysto, bezpośrednio z nich brzmią najsłabiej. Ale czy to jest coś, co będzie przekreślało ten zestaw? Nie, bo jeśli poświęcimy chwilę w postprodukcji, jesteśmy w stanie wyciągnąć z tych mikrofonów o wiele więcej niż nam się wydaje. Drugim minusem dla mnie jest brak w zestawie mikrofonów krawatowych. To trzeba dokupić dodatkowo. Trzeci minus jest bardziej funkcjonalny, a chodzi o case ładujący. Fajnie, jakby ten case potrafił jeszcze jednocześnie zgrywać materiały z mikrofonów. Niestety w tym momencie trzeba podłączyć kable USB-C bezpośrednio do komputera i wtedy jesteśmy w stanie zgrać materiał, który nagraliśmy na nie bezpośrednio. Fajnie by było, jakby to w przyszłości się zmieniło. Czwarty minus jest to cena, bo jeśli skompletujemy cały zestaw, czyli podstawę, mikrofony, case, opakowanie i tak dalej, do tego dokupimy właśnie 2 mikrofony krawatowe, plus jeśli jesteśmy użytkownikami Sony, dokupimy ten adapter na stopkę, no to już jesteśmy po tej drogiej stronie i to może być właśnie ten czynnik, który skreśla te mikrofony. Największą zaletą tego zestawu właśnie jest ten dodatkowy adapter, który dokupujemy oddzielnie do aparatów Sony. Powoduje on, że odbiornik wpinamy bezpośrednio w stopkę i nie potrzebujemy żadnych kabelków, żeby połączyć go z aparatem. Jest to coś niesamowitego. Ja takie rozwiązanie uwielbiam i do tej pory tylko i wyłącznie Sony miało taką możliwość, a teraz to się poszerza na inne marki, z czego ja jestem naprawdę zadowolony, bo czym większy wybór, tym lepiej dla nas. Poza faktem, że nie musimy używać kabelków, mamy możliwość przyłączenia się z sygnału analogowego na cyfrowy, co może nieść dodatkowe benefity. No i rzecz jasna, ten adapter powoduje, że odbiornik jest ładowany z aparatu. Także jedno urządzenie mniej do ładowania, a przynajmniej do monitorowania podczas nagrywania, czy bateria jest naładowana. Także kolejny plus. Ten adapter jest zwyczajnie rewelacyjny i nie bez powodu właśnie go kupiłem z własnych pieniędzy. Co prawda trochę to spoileruję, że planuję zakupić ten zestaw, ale to jeszcze nie jest przesądzone oczywiście. Następnie ergonomia zestawu DJI Mic 2 jest rewelacyjna. To, jak tu jest wszystko przemyślane użytkowo, jest po prostu top. Naprawdę użytkuje się go niesamowicie przyjemnie. Począwszy od tego, co dostajemy w zestawie. Oczywiście poza wspomnianymi minusami, czyli brak w zestawie mikrofonów krawatowych oraz właśnie tego dodatkowego adaptera, no to zestaw mamy kompletny. 2 mikrofony, 1 odbiornik, do odbiornika adaptery pod USB-C Lightning, czy właściwie jacka. Możemy tu podłączyć każde urządzenie, które jest aktualnie dostępne na rynku i nagrywać zdecydowanie lepszej jakości audio. Sam case ładujący jest takim powerbankiem i może wydłużyć żywotność całego zestawu do 18 godzin. Jakby było tego mało, poza case'em ładującym dostajemy jeszcze etui transportowe, gdzie zmieścimy wszystkie akcesoria, które posiadamy do tego zestawu. No w zasadzie powiedziałbym, że ja osobiście nie mam do czego tu się doczepić pod kątem wyposażenia tego zestawu. Nawet dostajemy magnesy do mikrofonów, więc nie tylko klipsem, ale i magnesem możemy sobie przyczepić mikrofony do jakiegokolwiek miejsca aktualnie potrzebujemy. Czy koszulki, czy
czapki, no gdzie tylko będziemy potrzebować. Warto tutaj jeszcze pokrótce omówić, co znajduje się na mikrofonach i odbiorniku. I tu jeszcze zrobię taki mały pstryczek z strony DJI. No mi osobiście zwyczajnie nie podoba się zastosowany materiał na mikrofonach, czyli ten przezroczysty, który pokazuje wnętrze sprzętu, czyli całą tę elektronikę. Dla mnie rewelacją by tu było po prostu zastosować to, co było w pierwszej generacji, taki matowy materiał, który się nie błyszczy, nie odbija, nie przyciąga uwagi. Wtedy to by było idealnie. Poza tym na samych mikrofonach mamy dwie diody po bokach w tym wypadku, które nas informują, czy zestaw jest włączony, czy nagrywa się na niego audio. I tak te mikrofony potrafią nagrywać na siebie 32 bit float, co powoduje w wielkim skrócie, że uzyskanie przesterów jest praktycznie niemożliwe. Jesteśmy w stanie wszystko odzyskać w postprodukcji do odpowiednich poziomów, ale tyczy się to też materiałów nagranych za cicho. Jesteśmy w stanie go również wyrównać do odpowiedniego poziomu bez podnoszenia szumów. A same mikrofony mają 8 GB wbudowanej pamięci, także jest to wystarczająca ilość, jeśli chodzi o pamięć i długość nagrywania. Tu jeszcze warto wspomnieć, że te mikrofony mają wbudowaną haptykę, to znaczy, że jeśli jakieś operacje, na przykład nagrywanie jest odpalane na nich, one dają nam znać wibracją, że właśnie to się zadziało. Nawet jeśli tego sami nie zrobimy i ktoś za kamery odpali nagrywanie na samych mikrofonach, również dadzą nam o tym znać. Co uważam, że to rozwiązanie, czyli ta haptyka w mikrofonach, jest niesamowicie praktyczna. A z praktycznych takich spraw mamy tutaj jeszcze dwa wskaźniki LED, o których wspomniałem, czyli operacja oraz nagrywanie. Jeśli nam one przeszkadzają, jesteśmy w stanie je wyłączyć z poziomu menu odbiornika. Także nawet światełka nam nie będą przeszkadzać finalnie. I co najważniejsze, mikrofony na jednym ładowaniu powinny pracować do 6 godzin. Jeśli chodzi o zasięg, producent deklaruje 250 metrów nieprzerwanej transmisji na wprost i prawdopodobnie w sterylnych warunkach. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 4, 5. Jestem około 50 metrów od kamery, skierowany na wprost. Jestem około 100 metrów od kamery, skierowany na wprost. No i w końcu można powiedzieć, że jest to prawdziwie bezprzewodowy zestaw dwóch mikrofonów DJI Migie 2. Ja uzyskałem podczas testów maksymalnie 120. Powyżej 120 metrów ten sygnał się urywał i już nie wracał, a gdy zbliżałem się właśnie do tej odległości na wprost nadajnika, od 120 metrów odzyskiwał sygnał i było wszystko słyszalne. A gdy się oddalałem od nadajnika, no to powiedziałbym, że 50 metrów jest taką górną granicą, jeśli chodzi o sygnał, który przechodzi przez jakiś obiekt, na przykład ciało. Więc jak jesteśmy odwróceni na wprost, powyżej 50 metrów też nie będzie jakiegoś większego problemu, aczkolwiek sam osobiście nie widzę tu większego zastosowania powyżej 50 metrów. Myślę, że 50 metrów to jest maksimum, gdzie ja osobiście bym się oddalił nagrywając coś. Przechodząc do odbiornika, on też jest rewelacyjnie przemyślany. Mamy tutaj jasny i czytelny wyświetlacz OLED, po którym możemy się poruszać dotykowo, ale zaraz obok znajdziemy pokrętło do kontroli, do sterowania, do zmiany wszystkiego na tym odbiorniku i takie połączenie powoduje, że to użytkowo myślę, że jest najlepszym zestawem takim ergonomicznym, użytkowym, jaki jest aktualnie dostępny na rynku. Tak przyjemnie się to wszystko używa, tak wszystko jest to łatwe w użytku, że nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał jakikolwiek problem z używaniem tego zestawu. Oczywiście dostajemy tutaj całą masę dodatkowych funkcji, to nie jest wszystko. Na przykład możemy nagrywać dwa mikrofony jednocześnie na ścieżkę mono, bądź to rozdzielić na stereo, czyli lewy i prawy kanał to jest każdy oddzielny mikrofon. Mamy tutaj filtry dodatkowe, takie jak low cut, który możemy włączyć z poziomu mikrofonu, czy noise cancelling. Chociaż ja osobiście jestem przekonany, że lepiej zastosować noise cancelling bądź low cut w postprodukcji i wyciąć te niepotrzebne dźwięki, bo aktualnie technologia na to pozwala i bezproblemowo jakikolwiek program do montażu w tym momencie jest w stanie zlikwidować niepotrzebne szumy, czy zastosować odpowiedni filtr i skasować te dźwięki w niskich tonach, które nie są potrzebne. I oczywiście to nie wszystko, bo funkcjonalnie ten odbiornik możemy zastosować do szerokiej liczby urządzeń, nie tylko stosując bezpośrednio adapter do aparatów Sony, ale w zestawie mamy inne adaptery USB-C, Lightning czy kabelek jack. Także jesteśmy w stanie podłączyć się do każdego aktualnie dostępnego urządzenia na rynku i uzyskać bardzo fajny dźwięk. Dodatkowo odbiornik ma możliwość monitorowania, czyli ma wejście słuchawkowe. Jesteśmy w stanie się wpiąć słuchawkami i słyszeć aktualny dźwięk, który dostarczamy i ewentualnie tu wprowadzić korekty. Także dla operatorów myślę, że rewelacja. I jeśli chodzi o mikrofony, niezależnie od tego, co finalnie wybierzecie, w tym momencie zestawy bezprzewodowe dostarczą Wam rewelacyjnych osiągów, jeśli chodzi o dźwięk, zasięg
zasięg czy pracę na baterii, a szczególnie DJI Mic 2, który zdecydowanie polecam i sam osobiście prawdopodobnie się w niego wyposażę. No i w końcu można powiedzieć, że jest to prawdziwie bezprzewodowy zestaw dwóch mikrofonów. DJI Mic 2. Sam osobiście skłaniam się do tego, żeby zakupić ten zestawik. Pasuje mi ergonomicznie. Dźwięk z samego mikrofonu trzeba delikatnie podtweakować, ale jest akceptowalny. Zestaw jest do wszystkiego, do telefonu z Androidem, do telefonu z iOS-em. Nieważne czy z USB-C, czy z Lightningiem, mamy praktycznie każdą przejściówkę w zestawie, case ładujący. No bym powiedział, że 1800 zł jest usprawiedliwione, jeśli chodzi o ten rodzaj mikrofonu. A jak się sprawuje test zasięgu w takich warunkach polowych? Ja sam osobiście jestem ciekaw, czy w moim wypadku ten zestaw demo wypożyczony od DJI jest w stanie uzyskać chociażby połowę tego zasięgu deklarowanego, a widziałem, że potrafią wytrzymać nawet 400 metrów. Także jest to naprawdę imponujący wynik, aczkolwiek nie wyobrażam sobie, żeby używać ten zestaw dalej niż kilka metrów od siebie. To był test DJI Mic 2. Test zasięgu dokładniej.